Cześć, mam na imię Rafał i wraz z całą moją rodziną dosyć często jeździmy na zagraniczne kempingi. Właśnie jestem na kempingu nad jeziorem Garda we Włoszech, tak sobie siedzę i myślę i doszedłem do wniosku, że te kempingi to nie są dla wszystkich, to nie każdy by się odnalazł. Nie każdy powinien przyjeżdżać na kemping po to, aby wypocząć, bo te miejsce może mu po prostu nie pasować. Więc postanowiłem nagrać krótki poradnik o tym, kto nie powinien przyjeżdżać na kemping, bo prawdopodobnie ta forma wypoczynku nie jest dla niego. To będzie w pierwszej części odcinka. Jeśli jeszcze ta pierwsza część odcinka Cię nie zrazi, no to zapraszam Cię do drugiej części. Tam w kilku słowach opowiem o największych zaletach, moim zdaniem, o największych zaletach bycia na kempingu. Więc tutaj nie ma żadnych odkrywczych nowych rzeczy. Jeśli kiedykolwiek byłeś na kempingu, to uważam, że nic nowego tutaj nie znajdziesz. A jeśli jednak zastanawiasz się nad tym, aby po raz pierwszy przyjechać na kemping, to uważam, że ten odcinek powinieneś zobaczyć do końca. Zapraszam. Your eyes, they look right through my body. What did you say? What did you say? You think I'm moving fast, but baby, yeah, I'm on the way. I'm on the way. Jeśli już rozważasz wyjazd na zagraniczny kemping, to wiesz, że te zagraniczne są trochę inne od tych naszych krajowych. Nawet z moich filmów możesz zauważyć, że te zagraniczne kempingi to są takie mini miasteczka. Bo tam znajdziesz i fryzjera, i prywatnego lekarza, dentystę, jak i również supermarket, wiele barów, wypożyczalnie rowerów, jak i również możliwość pobierania bezpłatnej nauki gry na gitarze, strzelania z łuku. Dla dzieciaków są wieczorne animacje, a w trakcie dnia możliwość skorzystania z naprawdę porządnych kompleksów basenów. Ja jednak chcę Ci pokazać, że ta forma wypoczynku ma też swoje minusy. Can you stay with me? Po pierwsze, jeśli uważasz, że w czasie urlopu to wokół Ciebie powinno być jak najwięcej osób, które Ci usługują, a Ty powinieneś odpocząć, to uważam, że na kempingu jednak długo nie zagrzejesz miejsca. Pierwszy lepszy przykład, bardzo często na kempingu trzeba zrobić samodzielnie jedzenie. To jest przykład naszego obiadu. Oczywiście można chodzić też do restauracji. Koszt wypadu takiej restauracji to jest średnio 20, 25, 30 euro. Więc oczywiście my też chodzimy do restauracji, ale śniadania, często też obiady, no jemy tutaj na miejscu, robiąc je samodzielnie. Tym bardziej, że wiele produktów możesz zakupić nieopodal każdego dużego kempingu w jakimś większym supermarkecie. Your eyes, they look right through my body. What did you say? What did Kolejnym you say? testem samodzielności jest kwestia dojazdu. No bo umówmy się, nie każdy jednak jest w stanie przejechać 900 czy tam 1000 km w samochodzie w tak dalekiej trasie. Dalekiej, no dla jednych dalekiej, dla innych nie. I tu jest właśnie kwestia tego, czy ktoś jest w stanie sobie poradzić, bo umówmy się, na kemping ja jeszcze się nie spotkałem z tym, aby ktoś nas zawiózł z autokarem, samolotem, przywiózł na miejsce, odstawił jakiś host. Tu takich rzeczy nie ma. Tu musicie samodzielnie przyjechać, samodzielnie sobie zorganizować winiety, samodzielnie sobie zorganizować trasy dojazdu. Zastanowię się nad tym, czy potrzebujecie jakieś ubezpieczenie dodatkowe, na przykład dodatkowe AC, czy macie sprawny samochód, czy zrobiliście wcześniej jakiś przegląd, podstawowy przegląd samochodu, czy po prostu jesteście zabezpieczeni przed tym, aby szczęśliwie przyjechać i szczęśliwie wrócić do domu. Pamiętajcie, tutaj Was nikt nie przywiezie, nie ma tutaj żadnych hostów, jesteście tutaj zdani na siebie. Jednak zanim przyjedziecie na kemping, no to musicie wiedzieć, gdzie macie przyjechać. I tu jest znowu kolejny test na samodzielność, a mianowicie musicie zastanowić się nad tym, który kemping wybrać. Jak już wybierzecie ten kemping, no to macie możliwość tam na pewno nocowania albo w kamperze, albo w przyczepie. Jednak uważam, że na pierwszy raz to na pewno ani tu, ani tam nie będziecie mieszkać, więc prawdopodobnie będziecie mieć do wyboru albo jakiś domek kempingowy, Baby, can you stay with me? albo namiot. No i jadąc zarówno na domki, jak i pod namioty, no musicie jednak zabrać ze sobą nieco inny zestaw przyborów.
Pod namiotami musicie jednak być przygotowani na to, aby zabrać ze sobą praktycznie wszystko. Na domkach większość takich podstawowych, bazowych rzeczy jest jednak tam na miejscu. Kolejnym typem osób, które mogą się nie odnaleźć na kempingu, to są osoby bardzo reaktywne. Ja też mówię na nich takie osoby, taki typ takiego panikanta. To znaczy, jak on tu przyjedzie, to na pewno go okradną, na pewno go pobiją. Ja tu mam takie szczęście, że na pewno mnie tu zgwałcą i w ogóle my tu nie dojedziemy, bo 5 razy nam się popsuje samochód i tak dalej, i tak dalej. Więc po pierwsze, jeśli tak masz, to idź do lekarza. Ale po drugie, tak naprawdę to na kempingu raczej chyba źle się będziesz czuł. No bo umówmy się, na kempingu jest w miarę bezpiecznie, ale jednak poziom zabezpieczeń zarówno w namiotach, z namiotach to jest praktycznie żaden, a w tych domkach no to tam te zamki to nie są powiedzmy jakiejś najlepszej jakości i tam jedno mocniejsze kopnięcie pewnie rozwali pół drzwi. Ale tak jak mówię, my wiele razy spotkaliśmy się z tym, że nie zamykaliśmy samochodu na noc, nic się nie stało. Wiele razy zostawiamy swoje rowery na zewnątrz, też się nic nie dzieje. No, na przykład tak jak Ci Państwo tu zostawili rowery. Jeden, drugi tam z tyłu, tu nikogo nie ma, tu jest kolejny rower. To ja mówię, raczej na kempingach jest bezpiecznie, jeśli jednak kogoś stresuje to, że nie ma tytanowego zamka i drzwi antywłamaniowych w miejscu noclegowym, no to raczej tutaj może się nie odnaleźć. Trzeci rodzaj osób, które mogą czuć się mało komfortowo na kempingu, to tak zwane izolatory. Czyli wszyscy ci, którzy podczas urlopu jednak wolą być w samotności, gdzieś tam na uboczu, w spokoju, tak aby nikt nie zaglądał im do talerza. Tutaj na kempingach jest jednak inaczej. Tutaj wszyscy żyją razem, wspólnie w jednym środowisku. To my często wiemy, co sąsiad ma na obiad, a oni wiedzą, co my robimy na kolację. Tu też wiemy, kiedy kto przychodzi z basenu, albo kto jutro jedzie do domu. No, jeśli ktoś ma z tym problem, no to tutaj na kempingu będzie się czuł mało komfortowo. Proszę też pamiętać o tym, że łazienki są współdzielone. To znaczy, jeśli ktoś przyjeżdża na namiot, również pod wynajęty namiot, to prawdopodobnie będzie korzystał ze wspólnych łazienek. Oczywiście tam są drzwiczki, więc jest prywatność, z tym nie ma problemu, ale niekiedy może kogoś brzydzić to, że pod danym prysznicem jeszcze 5 minut temu była inna osoba. I trzecia ważna rzecz, proszę pamiętajcie o tym, że na kempingach w nocy jest bogobojna cisza. I teraz, jeśli ktoś ma problem z spaniem podczas gdy sąsiad chrapie, kicha, stęka, albo dzieciaki mają zaraz obok kolkę, no i z tym jest ogromny problem, aby usnąć, bo to po prostu przeszkadza niejednym osobom, no to tutaj na kempingu mogą czuć się właśnie również mało komfortowo. Jeśli już wiecie, że nie jesteście tym typem osób, o którym wcześniej wspominałem, no to możecie z dużą dozą prawdopodobieństwa rozglądać się za kempingami. Moim zdaniem na kempingach najlepiej będą się czuły osoby, które jeśli mieszkają w mieście, to lubią wypoczywać na przykład na działkach rekreacyjnych u siebie albo gdzieś tam u znajomych, albo osoby, które mieszkają na wsi, bo to właśnie na kempingach życie jest ciągle na dworze, na świeżym powietrzu. I jeśli dobrze Wam się poukłada wszystko i dostaniecie dobrą miejscówkę, tak jak ci Państwo tutaj z tyłu, albo Wasz domek będzie w bardzo dobrym miejscu, to rano może Was przywitać wspaniały widok z okna, na przykład na jezioro. Na kempingu poczujesz totalną wolność. Tu Ci nikt nic nie każe i nikt Ci nie rozkazuje. Jeśli przyjeżdżasz pod swój namiot, to często możesz sobie nawet wybrać miejscówkę, gdzie będziesz spał. Nikt Ci nie mówi, o której jest śniadanie, bo to sam je będziesz gotował, więc robisz to, o której chcesz, czy o 10, czy o 5. Jesz co chcesz, jak chcesz. Nikt Ci nie powie, że gdzieś tam wokół domku czy namiotu jest bałagan, bo jeśli nikomu to nie przeszkadza, to raczej nikt Ci na to nie zwróci uwagi. Samochód zawsze masz pod ręką, rowery mogą być poukładane krzywo, prosto, jak tam, do góry nogami, kto jak woli. Jest naprawdę totalny tutaj luz i totalny wypoczynek. Dzieciaki ciągle są na dworze, a Ty możesz też odpocząć na przykład na hamaku, na leżaku czy na werandzie. Jedna moja uwaga odnośnie rowerów, jeśli macie taką możliwość, zabierzcie je koniecznie ze sobą na każdy z kempingów, bo tutaj szczególnie dzieci z rowerów będą miały ogromny użytek.
Nie zabierajcie ze sobą rolek, hulajnóg ani deskorolek, bo tutaj podłoże nie jest przystosowane do tego, aby właśnie jakby te kółka po prostu będą Wam się niszczyć. Tu nie jest dobre podłoże do tak właśnie aż tak równe do tego, aby jeździć na rolkach. Rowery to jest to, co powinniście ze sobą zabrać, jeśli macie taką możliwość. A więc kempingi to jest totalny luz, totalny wypoczynek i ciągła aktywność na świeżym powietrzu. Na pewno na kempingach macie o wiele więcej atrakcji, aniżeli gdzieś w jakimś lepszym hotelu. I to nawet 4-5 gwiazdkowe hotele nie zapewniają takich atrakcji, jak można tutaj uzyskać. A kosztowo niejednokrotnie w tych hotelach jest drożej, aniżeli wypoczynek na kempingu. No i co ważne, to na kempingach macie również wiele możliwości wyboru formy noclegu. Bo możecie na kemping przyjechać z własnym namiotem, albo go tutaj wynająć i na przykład Vacans Soleil wynajmuje namioty willowe. My po raz pierwszy, jeśli jechaliśmy na kemping, to właśnie nocowaliśmy w takich namiotach willowych i nawet jest taki film zrobiony, on jest dosyć popularny, ale tam jego jakość to jest fatalna. Ja go pokażę, postaram się go pokazać tutaj. Jest to film pokazujący, jak w takich namiotach Navajo jak jest wyposażenie, więc jeśli ktoś chce, może jechać na namioty z Vacanso, może jechać na namioty z Eurocampus, nie faworyzuje nikogo, jest tych namiotów dosyć dużo do wyboru. To są dosyć fajnie wyposażone namioty, więc można przyjechać z własnym namiotem albo pod tour operatora. Można przyjechać również na domki kempingowe. Tych tour operatorów oferujących wynajem domków kempingowych również jest bardzo dużo. Ale również można przyjechać tutaj i wynająć na miejscu przyczepę kempingową, albo można być na tyle odważnym, aby wynająć gdzieś u siebie kampera i przyjechać tutaj z kamperem. Więc form wypoczynku jest bardzo dużo, znajdzie się na pewno dla każdego coś dobrego. W hotelu czy w apartamencie takich udogodnień i takiej możliwości wyboru na pewno nie będziecie mieć. Baby, can you stay with me? Oh, don't want you to go far. Wolność wolnością, ale to jednak rodzina jest ważniejsza. I jeśli przyjeżdżacie na kempingi wraz z dziećmi, a ja widzę, że jakieś 80-90% gości na kempingach jednak to są rodziny z dziećmi, to proszę Was, abyście wykorzystali ten czas na scalenie Waszej rodziny, bo to dzieci moim zdaniem powinny wynieść jak najlepsze wspomnienia właśnie z przebywania na kempingu i właśnie aby mogły też mieć gdzieś tam w swojej pamięci to, że wraz z rodzicami przeżyły tutaj fantastyczny czas. A jako rodzina Wy tutaj też spędzacie praktycznie 100% czasu ze sobą, więc jesteście w stanie scalić się tutaj nieco mocniej, bo my na przykład to kładziemy się razem spać, wstajemy rano razem, śniadania jemy razem, obiady, kolacje również. To tutaj też popołudniami jesteśmy w stanie nieco częściej aniżeli w domu pograć na przykład jakieś tam Macao w karty czy w warcaby, a Wy jako rodzice to tutaj być może nauczycie swoje dzieci po raz pierwszy jeździć na rowerze albo pływać. Ja też widzę, że dzieci bardzo wiele uczą się samodzielności na kempingu, no bo to każdy jednak dzieli się obowiązkami. No nie ma tak, że tylko mama i tata sprząta, ale ale dzieci też muszą sprzątać. To tutaj też trzeba się nauczyć samodzielności, aby nie wiem, korzystać z toalet, pozmywać po sobie, ubrać się. No nie ma zmiłuj. A to jest dobry moment na to, aby dzieci jednak nauczyły się nieco więcej. Zachęcam Was do tego, aby czas spędzony na kempingu skorzystać na tym, aby Wasze dzieci, a i również Wy wyniosły stąd jak najlepsze wspomnienia rodzinne. Baby, can you stay with me? Możliwości szukania jakiegoś dogodnego kempingu ja zacząłbym na początku od przeglądania oferty tour operatorów, a później od przeglądania YouTube'a. Więc jeśli komuś się chce, to ja zachęcam też do przyjrzenia się tym wszystkim filmom, które nakręciłem gdzieś tam z wcześniejszych kempingów, po to, abyście też mogli zobaczyć, jak wygląda na kempingach w Chorwacji, we Włoszech, w Austrii, no bo tych kempingów jednak jest trochę do wyboru. Nie wszędzie byłem, nie wszystkie widziałem, ja tam najmłodszy się też nie jestem. Na pewno jest wiele osób, które nieco więcej przeżyły na kempingach aniżeli ja, ale ze swoją wiedzą staram się jakoś tutaj dzielić. Mam wrażenie, że tak podstawową wiedzę posiadam. No i mam nadzieję, że też ta wiedza jest dla Was przydatna. Jeśli tak faktycznie było, to dajcie znać, napiszcie w komentarzach, czy Wam się to podobało, czy może coś pominąłem, czy coś mam doprecyzować. Ja postaram się najwyżej dopisać, dokręcić
jakieś odpowiedzi, najważniejsze na najczęściej pojawiające się pytania. No i zawsze miło się czyta w komentarzach, jeśli ktoś napisze, że się podobało. Więc jeśli się podobało, napiszcie przynajmniej OK. Albo nie wiem, tam fajne, cokolwiek. Dla mnie zawsze miło się to czyta, jeśli ktoś to takie coś napisze, bo to jest jakaś tam forma prymitywna, ale jednak docenienia mojej pracy. Bo ja jednak w czasie urlopu to wszystko kręcę, tam gdzie moja rodzina się bawi teraz na basenie, a ja jeżdżę na rowerze, tu na kempingu, chodzę z kamerą, no i tam kręcę 5 razy to samo. No ale cóż, takie życie, no, takie hobby. Dobra, kończę to wszystko. Mam nadzieję, że niektórym osobom pomogłem zrezygnować z wypoczynku na kempingu, a niektóre osoby przekonają do tego, że faktycznie na kemping warto się wybrać. Niech każdy podejmie w duchu gdzieś tam swoją decyzję, bo to jednak wy jedziecie na urlop i to jednak wypoczynek w danym miejscu powinien być dla Was jednak najkorzystniejszym rozwiązaniem. Także pozdrawiam z Włoch, z nad jeziora Garda. Życzę wszystkiego dobrego. Kto jedzie na urlop, to życzę miłego wypoczynku. No i do zobaczenia.